Dzisiaj recenzujemy dla Was Eve WaterGuard, czyli czujnik zalania z HomeKit od firmy Eve, czyli firmy, od której już mieliśmy parę sprzętów. Oni przeważnie wykonują sprzęty wysokiej jakości. Pierwszy czujnik zalania z kablem, więc też pojawia się pytanie, o co biega, po co komu czujnik zalania z kablem, który, uwaga, podłączamy do prądu. Więc to już naprawdę pojawiło się kilka pytań, jakim cudem Eve na to wpadło, ale okazało się, że to ma sens i to ma całkiem sporo sensu. Więc zapraszam do recenzji. Zacznijmy od tego, że ja sobie wyciągnę Eve WaterGuard i pokażę Wam, jak on wygląda. Jak zawsze Eve raczy nas na sam początek wizualizacją, która pokazuje, jak powinien wyglądać ten czujnik i która już pokazuje trochę, jak działa. Więc gdy ja go sobie otworzę i wyciągnę, to tak, zacznijmy od samego czujnika. Czujnik wygląda trochę, nie wiem, jak włącznik światła, tak bym mógł powiedzieć. Na pewno nie jak czujnik zalania wody. Tutaj ma, no właśnie, co tutaj ma? Pierwsze pytanie, aczkolwiek ja już trochę tych czujników miałem u siebie, więc wiem. Wiem, że Eve w ten sposób pozwala nam dołączyć różnego rodzaju wtyczki do swoich urządzeń. Więc gdy ja go sobie tutaj włożę, to już widzimy, że czujnik wody, który wkładamy do gniazdka. Więc pierwsza rzecz, która się pojawia, to nie ma sensu. No bo chwila, po co mi czujnik zalania w gniazdku? Jak woda się dostanie do gniazdka, to znaczy, że już jest prawdopodobnie bardzo źle. I wtedy pojawia się ten oto kabel. Kabel, który wygląda jak mini jack. Nawet nie wiem, czy to nie jest jakaś forma mini jacka. Więc jeżeli nie włożycie go do na przykład właśnie jakiegoś wzmacniacza czy czegoś takiego, tylko włożycie bezpośrednio do tego czujnika i rozłożycie sobie ten kabel, to już powoli zaczyna się wyjaśniać, o co chodzi i dlaczego ten czujnik jest inny niż wszystkie. Ten czujnik działa na tej zasadzie, że wkładacie go do gniazdka, czyli nie macie problemu z bateriami, bo on zawsze jest zasilany, a ten kabel rozkładacie przez całą powierzchnię tam, gdzie może dojść do wylewu wody, do wycieku wody. Na przykład w moim wypadku jest to cała przestrzeń w kuchni, gdzie mam zarówno zlew, zmywarkę oraz pralkę obok siebie. I ja sobie mogę ten kabel przeciągnąć, bo on jest naprawdę długi, przez całe meble i nie potrzebuję, tak jak w tym wypadku, 3 czujników wody, które tam się znajdują. Wystarczy mi jeden, który jest rozpostarty po całej długości. Więc gdy odkryłem, w jaki sposób on działa, to okazało się, że w sumie jest nawet, bym powiedział, trochę genialny. A ten czujnik był testowany zarówno przez naszą redaktor Soshi, jak i przez jej mamę, jak i przez jej babcię, więc mamy pewność, że został przetestowany naprawdę porządnie. Czujniki najlepiej jest testować w praktyce. Więc mamy ten oto kabel, który powinien zadziałać w ten sposób, że jakikolwiek jego element wsadzę do wody, to on zacznie wyć. A więc tutaj wybaczcie, albo może nie wybaczcie, uprzedzam, że prawdopodobnie będzie za chwilę głośno. Biorę, tutaj mam talerz z wodą. No, tylko głośno. Dobra, już. Cicho. Działa. Cytując mnie z poprzednich recenzji Eve lubi HomeKit, HomeKit lubi Eve. Czyli to jest czujnik zalania głównie dla HomeKit, aczkolwiek również ma swoją dedykowaną aplikację. Do aplikacji przejdę za chwilę. Długość tego kabla to są 2 metry, z tym, że możecie go przedłużyć. Możecie go wydłużyć, więc jeżeli potrzebujecie na przykład 4 metry, to też jest taka możliwość. Na pewno znajdzie się grono osób, które w tym momencie zapalą się oczy i powiedzą, to jest to, czego zawsze szukaliśmy, więc jeżeli Ty jesteś tą osobą, to lajkujesz ten film w tym momencie. Ok, mam nadzieję, że ktokolwiek zalajkował.
Przejdźmy zatem do aplikacji HomeKit. Zacznijmy od aplikacji HomeKit. Zanim tylko jeszcze do niej przejdę, to wspomnę Wam o jednej rzeczy. Jak widzicie, ten kabel jest dosyć długi, jest, że tak powiem, podatny na roboty, czyli w bardzo prosty sposób jest w stanie zostać wciągnięty przez robota odkażającego, więc warto jest go gdzieś schować, tak żeby nie przeszkadzał i o tym pamiętać. Taki czujnik zalania też może się przydać w różnego rodzaju restauracjach. Na przykład w kuchni, gdzie chcecie uważać na to, czy doszło do wycieku. Wydaje mi się, że to jest lepsze rozwiązanie niż na przykład 10 takich czujników, bo po prostu macie jeden z kabelkiem. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o jego wykorzystanie. Przejdźmy teraz do HomeKit. No tutaj nie ma jakiejś super zaawansowanych automatyzacji, scen i szaleństwa. On ma wykrywać wyciek, więc możemy go dodać do HomeKit. Tutaj widzicie, że znajduje się kod HomeKit, dzięki któremu możecie go dodać bezpośrednio do aplikacji DOM. I gdy już to zrobicie, on się tam pojawia jako czujnik i możemy go dodać do automatyzacji, aczkolwiek główne działanie polega na tym, że gdy zostanie wykryty wyciek, on ma w tym momencie poinformować nas o tym, poinformować, w którym pomieszczeniu się to stało, żebyśmy wiedzieli i mogli odpowiednio szybko zareagować. Taką automatyzacją, którą możemy tam zrobić, jest, gdy mamy na przykład zawór wody, zgodny z HomeKit, aczkolwiek bardziej z Homebridge, bo jako tako chyba jeszcze HomeKitowego nie ma, to wtedy możemy na przykład odciąć wodę po tym, gdy zostanie wykryty wyciek. I to już wtedy jest coś z sensem, bo nie tylko nas informuje o tym, że jest niebezpieczeństwo, ale możemy coś z tym zrobić. Jeśli chodzi o aplikację Eve, to pokazuje ona to samo, co aplikacja DOM od HomeKit. Oprócz tego możemy jeszcze zobaczyć historię zdarzeń, czyli możemy sobie zerknąć, jak w historii dochodziło do wycieków. Wydaje mi się, że to jest przydatne. Nie wiem ciągle, czemu w domie nie możemy sobie zobaczyć, jak to wyglądało w czasie. Może kiedyś dojdzie. Możemy również sobie zrobić test, dzięki któremu sprawdzimy, czy czujnik działa, aczkolwiek przed chwilą zrobiłem ten test na żywym organizmie i mogę Wam powiedzieć, że działa. Podsumujmy sobie, jak ten czujnik się sprawuje. Zacznijmy od jego plusów. Na pewno jego plusem jest to, że możemy go sobie przeciągnąć na przykład pod meblami i jest w stanie obsłużyć kilka miejsc jednocześnie. Dzięki temu na przykład zamiast 3 tanich czujników możemy sobie kupić taki jeden Eve i mieć to wszystko z głowy. Jak zawsze Eve i integracja z HomeKit, integracja z aplikacją Eve działa bezbłędnie i tutaj ta integracja jest na naprawdę najwyższym poziomie. I widać, że ta firma jest skupiona na tym, żeby dostarczać dobre rozwiązanie dla fanów Apple, więc to jest na pewno bardziej dla fanów Apple niż dla fanów Androida. A jeśli chodzi o minusy, no to musimy mieć w okolicy gniazdko, które sobie przeciągniemy. To na pewno nie jest tak, że zawsze posiadacie gniazdko w okolicy, gdzie może dojść do wylania wody. Jeżeli chodzi o jakiś taki punktowy wyciek, czyli mamy na przykład tylko pralkę, no to pytanie, czy aż potrzebujemy takiego długiego kabla i tego też, że to urządzenie jest całkiem spore, więc na pewno go nie schowacie. Z drugiej strony, jeszcze wracając do plusów, jest ładne. Mi się podoba, jak zawsze Eve idzie w minimalizm, ale oprócz samego minimalizmu mamy wysokiej jakości wykonanie, więc to jest na pewno jego plus. Więc moim zdaniem ten czujnik jest czujnikiem do specyficznych zastosowań. Czy wymieniłbym wszystkie czujniki zalania w domu na ten jeden czujnik? Nie. Czy wymienię 3 czujniki zalania, które mam w kuchni na ten jeden czujnik? Tak. Bo właśnie w tym wypadku, gdy mam po prostu ciąg mebli i mogę sobie przeciągnąć ten kabel pod wszystkimi tymi urządzeniami i nie muszę się zastanawiać, gdzie może dojść do wycieku i sobie radzić kilkoma pomniejszymi czujnikami zalania, to on się idealnie sprawdzi. Więc musicie po prostu spojrzeć na niego z perspektywy tego, gdzie on się faktycznie przyda. Jeżeli chodzi o jego cenę, to on tani nie jest, bo kosztuje około 360 zł, ale ponownie, jak cena za jeden czujnik, no tanio nie jest. Ale w moim wypadku, jeżeli on mi zastąpi 4 inne czujniki po 100 zł, to w sumie nawet wychodzi taniej niż normalnie. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała, że będziecie wpadać na nasze pozostałe recenzje, na nasze poradniki oraz na smartme.pl. No i oczywiście polajkujcie ten film, zasubskrybujcie nasz kanał. Naprawdę z każdej osoby się cieszymy i cieszymy się, że możemy nagrywać dla Was te filmy. Dzięki wielkie, do zobaczenia.